jakoś dziwnie okazuje się, że często te plany, te strategie czy te OKR-y gdzieś utykają po drodze. Potrzebujemy takiej przestrzeni na to, żeby pomyśleć o tym, co możemy zrobić, co możemy usprawnić. Mamy problem taki, że jednak gdzieś ten mur wyrasta i moim zdaniem to jest gdzieś na poziomie średniego managementu. Kim nigdy w życiu nie możesz się bać pytać. No i jest taka trochę głupia sytuacja, że wrzucamy naszego szefa pod autobus. Dlaczego oni mają wychodzić z inicjatywą, skoro wy nawet z inicjatywą nie wyjdziecie? No dobra, to zaczynam. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Czasami jest tak, szczególnie w dużych firmach, że gdzieś tam management wysokiego szczebla coś sobie wymyśli, na przykład strategię na następny rok, albo jakieś wartości istotne, albo co będziemy robić. W niektórych organizacjach są na przykład OKR-y, czyli Objectives and Key Results. No i gdzieś tam ten management wysoki sobie coś wymyśli. I często jest tak też, że na przykład osoby w zespołach też mają różne fajne pomysły i zdarzają się takie sytuacje, że jest na przykład spotkanie z jakimś tam prezesem czy wiceprezesem i w sumie on mówi często wspólnym głosem z tymi ludźmi gdzieś tam na dołach. Natomiast jakoś dziwnie okazuje się, że często te plany, te strategie czy te OKR-y gdzieś utykają po drodze. W ogóle nie spływają z tej góry do dołu. Albo te pomysły z tego dołu do góry się nie przedostają. O co chodzi? Tak się niestety czasem zdarza, że gdzieś w organizacji ktoś blokuje informacje lub nawet nie robi tego złośliwie. Nie możesz zakładać od razu złej woli. To jest pierwsza rzecz, którą dzisiaj tutaj poruszymy. Nie możesz zakładać złej woli organizacji. Często jest tak, że w takich procesach jest presja czasu. Trzeba to zrobić na wczoraj, na szybko. W międzyczasie są jakieś ważne projekty do dowiezienia, często po deadline'ie. Często już jesteśmy spóźnieni, więc jakby tutaj ta cała droga organizacji, cały ten młynek się kręci i w ramach tego procesu trzeba myśleć o tym, co dalej, czy na przykład co byśmy chcieli usprawniać. I teraz my potrzebujemy jako zespół, jako liderzy, ale też jako organizacja, potrzebujemy takiej przestrzeni na to, żeby pomyśleć o tym, co możemy zrobić, co możemy usprawnić. I teraz są tutaj dwie kwestie, które poruszymy, czyli po pierwsze mieć w ogóle kontekst, na czym organizacji zależy. Czyli jeżeli używasz OKR-ów, co jest waszym obiektywem, do czego chcecie dojść, jakie wskaźniki interesują biznes, firmę, senior management i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli nie macie informacji o tym, co jest takie interesujące dla firmy, na czym nam zależy jako firmie, to bardzo ciężko myśleć z perspektywy zespołu, w jaki sposób my możemy wziąć udział na przykład w redukowaniu kosztów, czy na przykład w usprawnianiu danego procesu, czymkolwiek, na czym zależy biznesowi i zależy naszej firmie. Musicie to po prostu wiedzieć. I teraz wiedzieć nie tylko dlatego, żeby coś z tym zrobić, ale wiedzieć dlatego, żeby mieć to z tyłu głowy, kiedy myślicie o waszych projektach, waszej pracy, waszym planowaniu, czy nawet codziennych daily, na zasadzie co możecie dzisiaj usprawnić, żeby chociaż ten mały krok zrobić do przodu, żeby iść w tym kierunku i też pomóc firmie osiągnąć swoje cele. Jak, Krzychu, myślisz, to ma sens, takie małe kroki, czy może lepiej nie? Niech to będzie na bazie biznesu, gdzieś tam u góry, niech tam zlecą robotę, co oni chcą, a my zrobimy. Zdecydowanie taki udział wszystkich szczebli firmy, organizacji w przygotowywaniu tej strategii jest kluczowy. Moim zdaniem te osoby, które robią faktycznie tę robotę, są najbliżej klienta, najbliżej problemów, to one są w stanie najwięcej wnieść, bo to deweloperzy wiedzą, z jakimi wyzwaniami się mierzymy z jednej strony, z drugiej strony osoby, które pracują z klientami, biznes, wiedzą na przykład, czego klienci chcą, czy z czym się do nas zwracają. Więc zdecydowanie, ale jednak mamy problem taki, że jednak gdzieś ten mur wyrasta i moim zdaniem to jest gdzieś na poziomie średniego managementu, że jest ten mur, przez który jakoś musimy z tym zarządem najwyższego szczebla, musimy się jakoś przerzucać, przebijać. I czasami są takie dziwne sytuacje. Jest spotkanie gdzieś tam z szefem szefa naszego szefa i on zakłada, że my coś wiemy. I on nam coś mówi, a my okazuje się, że nie wiemy tego.
Jest to dla nas zupełna nowość. Pierwsze słyszymy na temat nowej strategii, czy nowych wartości, czy jakichś tam celów wyznaczonych na przyszły rok. No i jest taka trochę głupia sytuacja, że wrzucamy naszego szefa pod autobus i mówimy: nie, nic nie wiemy, nie dotarło jeszcze do nas. No trochę to wypada niezręcznie czasami, ale to nie znaczy oczywiście, że należy to zamiatać pod dywan i udawać, że wszystko jest w porządku i nie wiem, potem gdzieś tam dopytać. Trzeba sobie z tym radzić i Paweł, ty sobie z tym radzisz, prawda? W jaki sposób? Przede wszystkim nigdy w życiu nie możesz się bać pytać. O tym mówiliśmy już w kilku odcinkach odnośnie bezpieczeństwa psychologicznego, będziemy mieli o tym też odcinek za tydzień, odnośnie poprawności politycznej, do którego bardzo, bardzo zachęcamy. Zapiszcie się do newslettera, bo żeby was to nie ominęło, bo jest naprawdę gruby odcinek tam wyszedł. I teraz wy nie możecie się bać. Nie możecie się bać pytać, rozmawiać z ludźmi i dopytywać. Nie bierzcie tego personalnie, że jeżeli ktoś powiedział A, czy powiedział, że coś będzie tak albo inaczej, a wy tego nie wiecie, to że to jest złe. Że to wynika ze złej woli managementu, wynika to ze złej woli przełożonych, czy może kolegów z innego zespołu, czy koleżanek. Nie, to tak nie jest. To jest wasz obowiązek jako liderów, żeby się dopytywać, żeby ciągnąć za te wszystkie sznurki, dowiadywać się i przede wszystkim mieć wpływ na waszą organizację, na waszą pracę. Jeżeli wy stwierdzicie jako liderzy, że dobra, niech mi tam biznes przyniesie, co on chce, ja w ogóle nie chcę brać w tym udziału, nie chcę się w tym angażować, to jaki przykład dajecie zespołowi? Dlaczego oni mają wychodzić z inicjatywą, skoro wy nawet z inicjatywą nie wyjdziecie? I jaki przykład dajecie w ogóle organizacji? Przecież dobra, no to niech tam przyniosą coś, to zrobimy. No i w tym sensie bierze cały bałagan. Musicie dopytywać, musicie pilnować tych tematów, które są ważne. Musicie wiedzieć, dlaczego macie robić to, co macie robić, dlaczego projekty, które chcecie zrobić, nie wchodzą, dlaczego projekty, które są ważne dla firmy, wy nie macie z tym na przykład żadnego wpływu. Możecie jakoś wesprzeć te działania czy cele, które firma ma, ale musicie o tym myśleć. I teraz tutaj jest bardzo ważna rzecz. Coś, co z jednej strony jest przekleństwem naszej branży, czyli to powiedzenie, że no głowa to nie łopata, po 8 godzinach jej nie odłożysz, to jest świetne narzędzie, które w tym momencie możecie wykorzystać, ponieważ jeżeli są takie na przykład cele danej firmy, czy rzeczy, do których dążymy i teraz wy o nich będziecie wiedzieć, wasi ludzie o nich będą wiedzieć, oni będą mieli to z tyłu głowy, więc nawet robiąc sobie obiad, czy gdzieś tam będzie się to procesować w tle u nich w głowie i mogą właśnie wpaść na jakiś pomysł, który może przynieść tam miliony dolarów oszczędności czy zysku dla firmy, bo oni o tym wiedzą i oni o tym myślą, a to jest wasza robota, żeby przypilnować, żeby oni o tym wiedzieli i żeby mieli w ogóle tą przestrzeń na myślenie o tym i wyjście po prostu z inicjatywą, z pomysłami. A druga rzecz, o której warto pamiętać, to to, żeby dopytywać nie tylko waszego szefa, można też rozmawiać z szefem waszego szefa, o tym będziemy trochę więcej rozmawiać za tydzień w długim odcinku, żebyście, no dobra, skoro wasz szef nie jest na bieżąco, to żebyście wy byli na bieżąco, żebyście wy mieli te informacje zawsze świeże i z pierwszej ręki, no bo wiedza to jest klucz do sukcesu i tę wiedzę należy zdobywać i wykorzystywać. Tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem, co o tym myślicie, czy pilnujecie interesu waszych ludzi, waszego zespołu i jak sobie radzicie z takim oporem na managemencie średniego szczebla. Czy w ogóle takie sytuacje u was są, czy nie? Będziemy bardzo chętnie poczytamy i też się do tego odniesiemy, także czekamy na wasze komentarze. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następny wtorek o 8:00. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!